raz. 3, 2, 1, teraz. Dobra. No to siemanko. Siemka. Pozdrowienia z Budapesztu, czyli stolicy Węgier. Po co tutaj przyjechaliśmy? Dobre pytanie, bo sami nie wiemy. Nie no, przyjechaliśmy tutaj, bo po prostu mamy międzylądowanie i akurat jest takie, że mamy samolot dopiero jutro. Jutro lecimy do Berlina, a z Berlina do Nowego Jorku. A później do Nowego Jorku, Kolumbia, Buenos Aires, a co dalej to wszystko będziecie wiedzieli. Ale w Nowym Jorku zostaniemy troszkę dłużej, jakieś 5 dni, no dłużej jak dłużej, 5 dni. No dłużej niż w Budapeszcie. Dłużej niż w Budapeszcie, bo tutaj będziemy tylko 24 godziny. Nawet mniej, 22 chyba. Ale pokażemy wam, jak piękne to jest miasto. Byłem tutaj już 2 albo 3 razy, za każdym razem byłem zachwycony i w tym odcinku właśnie to zobaczycie. Także oglądajcie. Chciałem powiedzieć, także zapraszamy. Zapraszajcie nas do oglądania, do nagrywania. My zapraszamy do wiecie czego. No, także zapraszamy na odcinek. Pierwsza mała podpowiedź dla was. Autobus 100E i 200E jadą do centrum. Tu się kupuje bilecik. Ile kosztuje bilet? 1500. 1500, ile to było mniej więcej? O Boże. 20 zł niecałe. Nie, tak. nie chyba. No, przychodzi mniej niż 20 zł. Żeby dać do centrum, a taksa to sobie wyobraźcie, jakby kosztowała. Gdzie mamy iść? Jesteśmy w naszym hostelu. Jest bardzo wysoko oceniany. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Ale pachnie. Jak to sympatycznie wygląda. Ja to zarezerwowałem. Śpimy na klatce chyba dzisiaj. Podejrzana cena była 5 zł za noc, no to wziąłem. Pisało, że ze swoim materacem. No. Oto. Tutaj. Nie no, pięknie to wygląda. Zrobię wam tura po naszym hostelu. To jest nasz pokój ośmioosobowy. Tam Ala śpi. Ja śpię tutaj. To jest Ala, jakbyście nie poznali. Ta w tych nowych włosach. Zafarbowała się na czerwono. Ej, 10 osób jednak. Chyba jeszcze tu jest łóżko. Ogólnie hostel jest duży. Tutaj taka miejscówka do siedzenia. Łazienka. Tu kuchnia. Miał bardzo wysoką ocenę. Chyba miał 9,1. Zapłaciliśmy 30 euro na dwóch. Także bardzo spoko. No i taki living room tu mamy. Naprawdę fajne. No a my zaraz ruszamy. Musimy iść wyprać rzeczy przed Nowym Jorkiem, żeby mieć czyste. Na pocztę wysłać drona do naprawy mojego pocztówki wysłać, które miały być wysłane z Jordanii, a się nie udało. Ale mamy kupione. Tylko wyślemy ją po prostu stąd. Ale jest Jordania, Petra ładna, także będzie wszystko spoko. A później idziemy zwiedzać miasto. I musimy spróbować tutaj najważniejszej rzeczy, które ja tu jadłem. Ala jeszcze tego nie jadła. Ale jak się nazywa ten placek, który chcesz spróbować? Co? Jak się nazywa ten placek, który chcesz spróbować? Langosza, właśnie. Langosza z serem. Jadłem, dobry jest, ale strasznie tłusty. Mieszkamy zaraz koło tego takiego głównego targu. Central Hall. Central Hall, dokładnie. O, nie mamy wody. Nie mamy wody, ale może uda nam się tu coś fajnego, no bo tak naprawdę, no nie wiem, na co możemy tu liczyć, bo tu takie normalne rzeczy są, jak będziemy patrzeć. Nie no, ja na pewno chcę spróbować tego langosza. Spróbujemy, no to chodźmy dalej, może zobaczymy, może akurat jest. Co będziemy robić dalej, nie wiem, zobaczymy, bo dobrze by było, żeby było coś fajnego zobaczyć. No chcemy się przepłynąć. Przepłyniemy się, ale jeszcze wdzięcia coś fajnego. No ja bym chciała bardzo zobaczyć tą basztę rybacką. Możemy tam iść i przejdziemy właśnie tym mostem, który łączył Buda i Peszt. Super, bo ja bardzo chcę to zobaczyć. Bo parę osób was może nie wiedzieć, kiedyś to były dwa osobne miasta. Buda i Peszt i teraz jest Budapeszt. Później musimy tutaj przyjść i sobie zarezerwować rejs na któryś z tych statków. Ogólnie tak jak wam wcześniej mówiłem, w Budapeszcie już byłem parę razy, 2 albo 3, nie pamiętam dokładnie. No ale 2 to już jest parę i bardzo mi się to miasto podoba.
Jest to miejsce, które naprawdę, znaczy miasto, które naprawdę warto odwiedzić. A to jaka nam się dzisiaj tutaj pogoda udała, to jestem bardzo w szoku. Po czym poznać backpackersa? Żeby urobić pranie? To, czego normalnie nie nosi kurtka. Przeciwdeszczowa, do tego klapeczki. A jak, reszta w praniu. Wiele osób w komentarzach się martwi, że chodzimy cały czas tak samo ubrani. Chodzimy. Tak, ale nie dzisiaj. A nie dzisiaj. No ja dzisiaj mam pracę, którą założyłam pierwszy raz. Nie, drugi. A sorry. Ostatnim razem też ją założyłam. Też pranie. Pranie robię jeszcze w Turcji. Tak, ale nie musicie się martwić. Bierzemy rzeczy i przebieramy się. Tylko po prostu nie mamy tyle bagażu, żeby... My jeździmy z bagażem podręcznym tylko. Tak. Jak my byśmy na wszystkie nasze loty mieli kupować bagaż rejestrowany, to... Po pierwsze kasa, a po drugie no nikt by tego nie chciał dźwigać, takich ciężkich plecaków. Uwierzcie, że jak się jedzie w podróż czy 3 miesiące, czy tydzień, to bierze się podobne do rzeczy. I trzeba po prostu. I trzeba po prostu wszystko minimalnie. Jak najmniej się da, bo później to nosicie na plecach. Tak w ogóle poszliśmy wysłać drona i go nie wzięliśmy. Znaczy ja mam swoją część, ale druga część, która była u Ali, jest dalej u Ali. Nie przypomniał mi. A w ogóle ja myślałam, że my idziemy pranie, tylko nastawić, a nie zanieść drona. W ogóle powiem wam, że mieliśmy takiego farta. Nie sprawdziłem co do drona w ogóle przepisów wjazdu do Jordanii. No nie wiem, no po prostu zapomniałem całkowicie. I gdyby nie to, że go rozdzieliliśmy na 2 osoby, że Ala wzięła drona, ale bez baterii, ja wziąłem baterię i... jeszcze poszliśmy osobno, że nikt nie wiedział, że jesteśmy razem. To już bym miał drona. Znaczy i tak nie mam, bo nie miałbyś, bo zostałby w depozycie, ale nie miałbyś nagrań z drona, który z tego... Nie no, mam z pięknego hotelu, ale reszty bym nie miał. Także dobrze jest jak jest. Sorry za słońce, ale tak odbija. Muszę tak iść. Steki argentyńskie. Za tydzień już je zjemy w Argentynie. Pływający hotel. Przed nami Most Wolności z 1896 roku. Idziemy właśnie gdzieś znaleźć jakąś wycieczkę. Bo i tak czekamy, aż się pranie wysuszy. Ala. Co idziemy szukać? Bo nie słyszałem. Statku. Aha. I zjeść. Aha, no, aha. Taki odpada, szukamy tańszego. Takiego jak tam płynie mniej więcej. A co oni robią? Ryby łowią? Chyba tak. Gdzie? Na tych linkach. Miasto w nocy jest po prostu cudowne. Dzień też jest piękny oczywiście, bo jest bardzo dużo do zobaczenia tutaj ogólnie jak przyjedziecie, ale w nocy mi się podoba dużo bardziej. Możecie zobaczyć, jak te wszystkie budynki są pięknie oświetlone. Cudo. Idziemy dalej. Na jedzonko. Zauważyliśmy, że co kawałeczek tutaj są tajskie masaże. Teraz jak sobie tak chodzimy, to sobie właśnie przypomniałem, bo w tych wszystkich miejscach tutaj byłem oczywiście, tylko byłem w 2020 roku, chyba jakoś w lipcu, wakacje były. To tutaj było tak pusto, w ogóle nie było turystów, miejscowych też ogólnie Węgry nie były wtedy jakoś zamknięte mocno, bo można było tutaj przyjechać, ale ludzi było naprawdę mało. A teraz miasto tętni życiem. I nam się pogoda też udała, to jest najważniejsze. Piękna bazylika. Pamiętam, jak to byłem ostatni raz, to właśnie coś się działo, że wszędzie było pełno policji, otoczone to było.
pamiętam, co to wtedy było, ale coś się wtedy działo. Aż fajnie patrzeć na to, jak to miasto żyje. Dobra, teraz Piotr mówi, ogarnij się. Ale ogarnij się. Tego drinkasz takie... Ogarnij się. Dobra, pierwsze co? Gulasz oczywiście. Tu jest jakaś miska węgierska. Zamówiliśmy deskę przekąsek węgierskich. A to całkiem wygląda polsko. Normalnie. Cebula, to po polsku. Wygląda bardzo polsko i to tak bidnie trochę, ale nie oceniam, może być bardzo dobre. No ale dadzą nam coś do tego, jakiś chleb albo coś? Pewnie nie, ale nie dadzą nam. A ty masz co? Gulasz i takie jakby kluseczki? Lane kluseczki. Ale mamy sztuczki. O, już szkoda. I do tego węgierski aperol. Thank you. To jest chlebek. Możemy jeść jak w tym, jak w Pakistanie rękami. No problem. Dobra. Okay. Proszę o ciszę. Próbujemy jedzenie. Strasznie tłuste już widzę. Trochę zimne, ale smaku bardzo dobre. Dobra? No i petarda. Dobra, ja zaczynam swoje. Chlebek mogę zostawić, ale mięsko mam zjeść. A jak? No. Też tłuste. No, ale dobre? Dobre, ale bym trochę doprawił. To masz tutaj pieprz i sól. Cześć, spróbuję twojego. Moje jest trochę zimne. Znaczy moje, nasze. Twoje nie było lepsze. Tak? No to zaraz zjemy najpierw to, żeby kubki smakowe później były dopieszczone tym. Dokładnie tak. Bardzo dobry moment. Zaczyna się robić zimno. Co nie? Tak, a w Nowym Jorku będzie jeszcze zimniej, No. a w Patagonii, w Argentynie będzie jeszcze zimniej. Damy sobie radę. A pomyślcie, jak będzie super w tym Nowym Jorku. Mamy pomysły na super odcinki i na pewno się Wam spodobają. Będą trochę inne niż ostatnie. Znaczy coś tam na pewno się powtórzy, bo Ala jeszcze nie była nigdy w Nowym Jorku. Także będzie się musiała zobaczyć. No. Ale będą tematyczne odcinki i to najważniejsze. Oby nam się jeszcze udało załapać na jakiś rejs, bo w sumie to był główny punkt dzisiejszego programu tutaj w Budapeszcie. Kolejka. Ale to dobrze, zdążyliśmy. Za 15 minut płyniemy. Due to the capital's favorable geographical position, in front of the parliament, along the promenade, the bronze shields can be Jak to spotted. wygląda? Przed chwilą mówili, że Budapeszt został wybrany drugim najładniejszym miastem na świecie. Ciekawe kiedy? W którym roku? Jest tak zimno, że trzeba się schować do środka. A ten parlament... Ale pięknie ten parlament wygląda, co? Naprawdę robi wrażenie. Mówili przed chwilą, że to jest jeden z największych i najpiękniejszych w całej Europie. Mega cudownie to wygląda. Jak Ci się podoba zwiedzanie, moja droga? Bardzo, tylko najgorzej, że jest strasznie zimno, więc jak będziecie mieli w planach zwiedzanie takim statkiem, to się ciepło ubierzcie, jak będziecie w takiej porze jak my. Zdecydowanie, my się musieliśmy schować. Musimy się schować, bo było za zimno. Ale widoki naprawdę warte. Da się otworzyć? O, da się. O, dużo lepiej. Dzień zwiedzania za nami. Jeszcze jutro mamy troszkę z dnia, bo dopiero lot mamy o 13. No, ale to wiesz, o 10 już trzeba jechać. Może uda się zjeść langosza. Oby, bo dzisiaj nam się nie udało. Widzieliśmy tak naprawdę tylko w jednym miejscu,
Ale było bardzo dobre jedzonko. Ale nie, ja mówię, że langosz w jednym miejscu. Było A za 8 euro. Aha, no tak. No był, no ten drogi. Chodź tu Ale przejdziemy. ja w ogóle się dziwiłam, bo Ale ładny nigdzie jestem. praktycznie nie było. To miasto... Nie praktycznie, tylko no nigdzie No nie było. nigdzie nie było. Ja też byłem Dosłownie. bardzo Daliśmy zaskoczony ludzie byłem. z obsługi i ludzie z obsługi, że oni nie wiedzą, gdzie kupić. No. W sensie kelnerzy jacyś z restauracji. Ja byłem przekonany, że znajdziemy gdzieś jakąś budkę po prostu z takim typowym street foodem i będzie można sobie kupić takiego langosza. A nie widzieliśmy nigdzie. Ale liczymy, że jeszcze jutro rano się uda. Kurde, coś lampy źle pokazują. Znaczy lampy źle świecą i rozmazuje mi obraz. Idziemy spać. Do jutra. Siemanko. Po ciężkiej nocy w hostelu mieliśmy niedźwiedzia w pokoju. Uznaliśmy, że osoby, które chrapią, powinny mieć bana na hostele. Nie, ale to jest najgorsze, że ten chłopak wie, że chrapał, bo on miał nawet przygotowane stopery dla ludzi, bo Ala mu zwróciła uwagę, żeby się odwrócił na bok po prostu. On, to inny powiedział. Inny? Czyli ten był przygotowany na to, że tamten chrapie. Tak, ten był po prostu przygotowany, że ktoś... Nie, ja naprawdę, spałem w dziesiątkach hosteli, naprawdę wszędzie i ten gościu dzisiaj to naprawdę to już było dużo. Co chwilę w nocy się budziliśmy, bo po prostu on tak głośno chrapał. To nawet nie, żeby sobie chrapał tylko. On chrapał jak niedźwiedź. Naprawdę, no. I to aż było bardzo uciążliwe, niesamowicie. Nie chrapnie raz na jakiś czas, tylko cały czas. Ewidentnie naprawdę musiał mieć chłopak coś albo Ja już go w ogóle obudziłam, wiecie, w pewnym momencie na początku. Mówię, przepraszam, czy możesz zmienić pozycję, bo tak chrapiesz, że nie da się spać. No, nie dało się usnąć kompletnie, no po prostu... No, i zmienił i pomogło na jakieś 5 minut, 10. No, na 10, ale zdążyliśmy usnąć, to było najważniejsze, ale w nocy obudził mnie jeszcze 2 razy, a nad ranem jak się przebudziłem, ścigać wróciłem, to już tak chrapał, że już się nie dało usnąć. Już po prostu się nie dało. Jeszcze jedziemy z śniadania, wracamy do hotelu i zbieramy się na lotnisko. Pierwszy lot, Berlin, a później Nowy Jork. Ale będzie super. Nie mogę się doczekać. Szybciej, Ala, szybciej. Poranny jogging. Zaraz odlatujemy. Pierwszy przystanek Berlin, 4 godziny mamy postoju. 8,5 godziny w sumie lotu i na 22 jesteśmy w Nowym Jorku. Ale tu będzie. Normalnie się nie mogę doczekać. Jest prześwietla coś. No właśnie, co jest grane? Nie, bo takie białe z tyłu jest, dlatego. No. Ale jeszcze nie była, ja już byłem 2 razy. Także ja tam wszystko widziałem. Ja byłam Także tylko w Miami. będę jej przewodnikiem. A w Nowym Jorku jest co zobaczyć, zdecydowanie. Tam jest tyle miejsc do zobaczenia, że no te 5 dni, 5 czy 4? 4. 4 w sumie pełne chyba mamy, 4 noce, 4 dni, no. Pełne. Tak, przecież wieczorem przelatujemy, to wieczorem nic nie nagramy. Chyba, że pojedziemy na Times Square. Nie wiem, zobaczymy, ale pewnie Dla nie. nas to będzie środek nocy. No tak, racja. To będzie na pewno mega zrąbani. Gdzie jedziemy? A18. No i właśnie zauważyliśmy, że nasz lot jest opóźniony. Całe szczęście, że mamy 4 godziny w Berlinie. Już mamy 3. Już mamy 3 niecałe, nawet 2,50. I miejmy nadzieję, że więcej nie będzie opóźniony i że na pewno poleci. I powiem wam, że te tanie linie lotnicze, Ryanair i Wizz Air, a Wizz Air jest jeszcze gorszy. To po Ostatnio naprawdę, no. Ja nie wiem, co oni robią, ładnie mówiąc. Co nie oddyby... No właśnie. Chyba idziemy tu na kawę, a z Alfredo jest pyszna, no. To chodźmy tu. Wypiłam wiadro kawy dzisiaj, ja nie piję Ja kawy. się napiję. No. I lecimy do Nowego Jorku. Co nie, Ala? Tak. Jaram się. I w ogóle wiecie co? Tu były 2 przejścia. Drugie było jeszcze taka dodatkowa kontrola po kontroli. Brali normalnych ludzi, a mnie nie wzięli. Normalnych. Szok po prostu. Szok, jestem bardzo zdziwiony. Ale spokojnie, w Stanach na pewno mnie to czeka. Na pewno mnie czeka kontrola osobista, wypytywanie. Za każdym razem jak tam przylatuję, tak się kończy. Nie wiem dlaczego. Moja twarz wzbudza zaufanie, nie wiem o co im chodzi. Pewnie przez Ale mnie wezmą. Na bank.
Chociaż tam idzie osobno. Ale ostatnio po Australii już powiedziała, że idziemy dalej osobno. Jak ją wzięli pierwszy raz na przeszukanie. Jestem przyzwyczajony, ona nie była. Dobra, idę jeszcze po coś do jedzenia i zaraz startujemy. No. Jak będziecie to oglądać, to prawdopodobnie już koszulki i bluzy Extreme Hobby będą w sprzedaży. Bo to już powinno tak jakoś być. A jak nie, to sportowe ciuchy tam macie, serii Podróże Wojownika, worki, nerki. Także i spodenki, takie shorty zwykłe takie do chodzenia, także polecam serdecznie. New York. Lecimy. 7 godzin 45 minut. Jeszcze nigdy mi się nie udało być w Nowym Jorku, jak jest ciepło. Byłem pierwszy raz, było 0 stopni. Drugi raz, minus 10, teraz ma być 10, ale dalej zimno. Najlepsze, że teraz ma być nie no, 12 jakoś. 12, no, a jeszcze ale w zeszłym tygodniu było 20. A dlatego przelatuje, musi być zimno. To tak jak z Kapadocją i ze wszystkim w sumie. Gdzie się zawsze śmiejesz, wiecie, plaża kangurów, ani jednego kangura, plaża delfinów, ani jednego delfina. Były delfiny. Aha, były? No jak? A były, dobra, płaszczek balony nie też było, były, płaszczek sorry, nie było. No. Aj tam. Może jak będzie słońce, to nie będzie tych żar. Oby, ale nie, bo to tam jest niestety tak ułożone, że tam strasznie wieje. Bo Nowy Jork leży na takim tym i tam strasznie wieje. Tam najgorszy jest ten wiatr właśnie. Ale trudno. I będzie fajnie. I tak będzie zarąbiście. Jednak będziemy 5, nie 4, pomyliłem się. No. A później Bogota i Buenos Aires. No jaka dyskoteka. Trafiliśmy na mega wyluzowanego pana celnika. No, Wypytał, bardzo sympatycznego. wypytał o kanał i tak dalej. Mówi, Zasubskrybował. Pozdrawiamy serdecznie. mówi to daj nazwę, zostawię ci suba. Także dobrze wyszło. No i zapraszamy Was serdecznie na serię z Nowego Jorku. Będzie około 5-6 odcinków, które zobaczycie już w najbliższym czasie. Zapraszamy.